Znacie jakichś bliźniaków? Ale nie tych z telewizji jak bracia Mroczkowie. O, Paweł, cześć. Ojej, tacy sami. Czy widzieliście, jak się kłócą? Czy mają po prostu inne zdanie? A przecież są tacy podobni. Nie mówię tutaj tylko o fizycznym aspekcie, choć to nie reguła, ale także w kontekście doświadczenia, wspomnień czy tego samego sposobu wychowania. Więc skoro oni potrafią się kłócić, to co dopiero małżonkowie, którzy są zupełnie inni, są z różnych domów i mają różną historię życia. Dzisiaj odcinek o różnicach. Zapraszam. Małżonkowie to dwoje ludzi pochodzących z różnych domów, którzy pewnego dnia stwierdzili, że chcą spędzić ze sobą całe życie. Nie ma możliwości, aby zgadzali się i rozumieli we wszystkim. Niejednokrotnie istnieje przepaść pomiędzy sposobem spędzania czasu, wydawania pieniędzy, podejściem do pracy, relaksu czy do wychowania dzieci. Są także fundamentalne różnice, choć wiem, że niektórym mogę się tym narazić, które wynikają z różnicy płci. To oznacza, że nie unikniemy konfliktów, otwartych kłótni czy błędnych interpretacji. Ale jak widzimy, konflikty nie oznaczają tego, że do siebie nie pasujemy. Różnice są i będą, ale to też nie oznacza, że nie będziemy potrafili stworzyć wspaniałego związku opartego na zdrowym podejściu do komunikacji. Co zatem należy najpierw zrobić? Zaakceptuj i uszanuj niepowtarzalność Twojego małżonka. Zaakceptuj i uszanuj to, że różnicie się swoim sposobem myślenia, sposobem odczuwania czy interpretacji różnych sytuacji, w których się znajdujecie. Każdy człowiek patrzy na siebie i na otaczający go świat na podstawie swoich interpretacji, swoich doświadczeń i swoich wspomnień i historii życia. I niby żyjemy w tej samej rzeczywistości, jednak każdy z nas odbiera ją w sposób odmienny. I taki przykład. Kiedy ja widzę bałagan, mój mąż widzi kilka porozrzucanych rzeczy. Kiedy mamy jakiś wspólny problem, to ja od razu bym go obgadała, wytłumaczyła wszystko, to mój mąż potrzebuje czasem nawet kilku dni na przetrawienie tych treści. Kiedy nasza córka wpada w złość, to mamy różną interpretację jej zachowania. Mamy też różną cierpliwość. Każdy też z nas ma inną historię życia, inną wrażliwość, inne talenty i na podstawie tego interpretuje świat, w którym żyjemy obydwoje. Najczęściej nie ma w tym złych intencji, jednak potrzeba dużej wrażliwości i chęci zrozumienia drugiej strony. Barierą, jaką stawiamy często w komunikacji, to jednostronne i wybiórcze spojrzenie na daną sytuację na podstawie tylko moich myśli, tylko moich przeżyć, tylko moich interpretacji. Nie dajemy tym samym prawa drugiej osobie do posiadania odmiennego zdania i odmiennej perspektywy patrzenia na daną sytuację. To jest tak, jakbyśmy mówili, tylko moje pojmowanie świata jest prawidłowe. Ja mam rację, a ty nie. Moja jest tylko racja i to święta racja, bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. I o ile konflikty się zdarzają, to najgorsze jest, jeżeli małżonkowie trwają zaciekle tylko przy swoim spojrzeniu na świat. Wtedy konflikty przeradzają się w agresję, ciche dni i wzajemne obrażanie się nawzajem. I w tym miejscu chciałabym Wam pokazać obrazek, który być może już znacie z sieci, który obrazuje, jak interpretacja drugiej osoby może być tak samo prawidłowa jak nasza. Kolejny krok to daj mu prawo do odmiennego zdania, odmiennego odczuwania i odmiennej perspektywy patrzenia. I oczywiście nie musimy się zgadzać ze wszystkim, co on mówi, co myśli, co przeżywa, ale dajmy mu do tego prawo. Nie negujmy, nie krytykujmy, tylko próbujmy zrozumieć. Efektywna komunikacja właśnie polega na próbie zrozumienia drugiej osoby. Nie jest to łatwe, wymaga to pracy, ale efekty są zdumiewające. Kiedy jest Ci ciężko, możesz posłużyć się pytaniami, które doprecyzują jego wypowiedź. Na przykład, co to dla Ciebie oznacza? Czy możesz bardziej wyjaśnić to, co mówisz?
Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Co powoduje, że się boisz tego? Poprzez rozmowę, uwaga, mającą na celu zrozumienie drugiej osoby, a nie ocenianie i krytykowanie czy komentowanie jej wypowiedzi, można naprawdę stworzyć wspaniałą więź w małżeństwie. I na koniec chciałabym Wam przeczytać cytat Anny Kamińskiej, poetki, który bardzo mnie ostatnio poruszył. Każdy z ludzi, których spotykamy, przychodzi do nas jako suma swoich nieprzespanych nocy, dręczących pragnień, spalających namiętności. Nie jest tylko nosicielem swojego nazwiska i twarzy. Jest się sobą, a to bardzo wiele. Gdybyśmy potrafili patrzeć na ludzi w ten sposób, poprzez ich przezroczystość, może umielibyśmy więcej kochać i szanować. Rób wszystko, aby być w gronie tych szczęśliwców, którzy każdego dnia starają się coraz bardziej się kochać i szanować i oczywiście rozumieć się nawzajem. A jeśli pojawi się między Wami konflikt, to wiedz, że to jest właśnie ten moment, aby spróbować zobaczyć daną sytuację z perspektywy drugiej osoby. Oczywiście, jak zawsze, proszę Was o subskrypcję, komentarz i łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie.